From 1944 to 1989, Poland remained under the influence of the Soviet Union and was ruled by one dominant Communist party. The representatives did not respect the dissatisfied voice of the Polish society. It led to numerous protests against the ruling government throughout the whole period. The most important events and uprisings took place in Poznan in 1956, in 1968 in Warsaw, in 1970 in Tricity, and in 1980 in Gdańsk. All the resistant movements were the sign of the Polish society's disagreement with the imposed regime and gradually led to the fall of the communism in Poland in 1989. In our documentary, we would like to present these events as they remain some of the most important in the history of our country. Poznań in 1956. The Poznań June was the first protest against the Soviet-imposed communist government that was established after the end of the Second World War. On June 28, 1956, workers began demonstrations at Poznań Ceglarski factories, demanding better conditions and pay and protesting against a recent rise in taxes and higher work quotas. Over 100 people gathered at the Imperial Castle in Poznań, where city officials and the UB secret police had their headquarters. However, a peaceful protest soon turned violent. Tanks, armored cars, fired guns, and lorries full of troops surrounded the city and began to take the trains for often brutal interrogations, which would leave 746 people detained until August. In the city, fighting began on the streets between the armed protesters and the Polish communist forces. In the end, the rebellion was brutally crushed, with estimated casualties being between 57 and 100 dead and 500 to 600 wounded. Poznania. Mówię do Was z głębokim bólem, bo to nasze piękne miasto stało się terenem zbrodniczej prowokacji i krwawych zajść, które wstrząsnęły sumieniem każdego uczciwego poznaniaka, każdego Polaka. Krew przelana w Poznaniu obciąża wrogie w Polsce ośrodki imperialistyczne i reakcyjne podziemie, które są bezpośrednimi sprawcami zajść. Krwawe zajścia w Poznaniu nie powstrzymają jednak, ani nie osłabią wysiłku partii i rządu zmierzającego do demokratyzacji. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Witamy w Poznaniu, a dzięki pani Paulinie Radkowskiej możemy ciekawie zwiedzić to miasto i chcemy jej zadać również kilka pytań. Jakie represje spotkały uczestników wydarzeń czerwcowych 1956 roku? Oficjalne statystyki mówią o 57 osobach zabitych, blisko 600 osób, które były aresztowane. Po aresztowaniu bardzo brutalne przesłuchania, wieloletnie kary więzienia. Jesteśmy w Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Mamy niebywałą okazję rozmowy ze świadkiem tych wydarzeń, panem Jerzym Majchrzakiem. Czy mógłby nam Pan opowiedzieć, jak pamięta, ile miał Pan wtedy lat? Skończyłem szkołę podstawową. Tak, szum się zrobił, ludzie dolecieli, mieliśmy krzyk, a gdzieśmy nie wiedzieli, ale mój kolega, który leżał na tej plantę, tam obok niego leżał jeszcze jeden starszy człowiek i mój kolega dostał Jurek Jankowiak, to jest Jurek Jankowiak, 15 lat. Tu jedynak z Łukaszewicza, kolega z mojej bramy naprzeciwko, ja po jednej stronie, on po drugiej mieszkał. Z tym, że ja miałem 3 braci oprócz mnie, a on był jedynakiem. Tu dostał kulkę, tu był jeszcze miał wygawki, ściągnięto go, on nadjechał samochód osobowy, do dzisiaj pamiętam, kapitan, marki Opel Kapitan, czas taki był. I wsadzono go do tego samochodu i świat po nim zaginął. To znaczy po tygodniu czasu dopiero
jego mama go znalazła. Ja osobiście powiadomiłem, bo nikt, żeśmy wrócili wieczorem do domów, to znaczy pod gradem kul, bo wojna była do drugiego dnia. Strzeliła cały Poznań, było z różnych z dachów, z różnych stron strzelano. I ja osobiście ja mieszkałem na parterze, on mieszkał na parterze, jego mama właśnie w oknie siedziała, wszyscy pouciekali, a ja zostałem też poszczelony, wracając, także wróciłem, nogę miałem owiniętą, dostałem nogę przestrzeloną miałem, ale nie. In March 1968 had a political crisis connected with the major student and intellectual protest action against the government of the People's Republic of Poland. At the end of January 1968, the performance of a classic play by Adam Mickiewicz, Dziady, written in 1824, was banned from being played at the Polish Theatre in Warsaw on the grounds that it contained Russophobic and anti-socialist references. The play had only been performed 14 times, the last time on January the 30th. A crowd of around 1,500 students protesting at Warsaw University on March the 8th was met by attacks by the riot police. Within 4 days, the protest spread to other Polish academic centers all over Poland. The communist militia forces attacked the students at the university halls. Despite that, mass student strikes continued to take place, and the call for a general strike in Poland was issued from Warsaw on the 13th of March. The communist government cut off the possibility of any negotiation. Further student protests, strikes, and occupations were met with the mass academic expulsion of thousands of participants. At least 2,725 people were arrested for... Studenci i robotnicy, łączmy się! Nie pozwólmy, aby to, co stało się na UW, powtórzyło się! Mamy prawo do wolności słowa! Gdzie jest demokracja? Władza nie ma prawa nas ograniczać i podnosić na nas ręki! Nie pozwólmy sobą poniewierać! Walczmy po wolność! Walczmy siły i stańmy naprzeciw władzy! Walmy sobą! To zgromadzenie jest nielegalne. Proszę się w tej chwili rozejść. December 1970, in the north of Poland there was a general strike. The protest was very violent. People were beaten by the police. The authorities got worried about the chaos in the city. On 17th of December, in the morning, when the workers were commuting to the Gdynia shipyard, riots broke out in a train station near the shipyard. In the center of Gdynia, the march was formed. The army intervened and they started fighting. The march dispersed and quickly gathered again. But this time, in the front, they were carrying a body of a dead worker, 18-year-old Zbyszek Godlewski on a door. Thousands of protesters joined the march and they continued fighting with the police. The army used its full power and the riots ended with many casualties, 16 dead people and many injured. On 1 hour school workshop, we watched a film made on the basis of these events. The title of this movie is The Black Thursday. Z kontrrewolucją się nie rozmawia. Do kontrrewolucji się strzela. Zawracajcie, bo będziemy strzelać! To strzelaj! No strzelaj do Polaka! Jak koniecznie go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Również nie czuję odnoszenia trupów. Pocznijcie brucha! Janek! Ja już tego nie mogę słuchać! Janek Wiśniewski padł! What do you think about the movie, The Black Thursday? Well, I was really touched by the film. I just can't believe those horrible things happened. Yeah, the living conditions were hard because the prices for many of the basic products were very high, so not many could afford them. And
the Polish government was really unfair to the workers and police was brutal to the Protestants. August 1980. The protest started in major factories in Silesia, in the southwest of Poland, and on the coast of the Baltic Sea. But soon they spread all over the country. The leader of the strike in Lenin shipyard in Gdańsk was Lech Wałęsa, an electrician. Unlike before, this time negotiations with the pro-communist Polish government were taking place all the time, and no fights emerged. As a result, a Polish trade union federation called Solidarność was founded under the leadership of Lech Wałęsa. In the 1980s, it became the first independent labor union in the Soviet Bloc Party. Solidarity movement gave rise to a broad, non-violent, anti-communist social movement, and it contributed greatly to the fall of communism. Były to rozmowy trudne, żmudne, wymagające dużego wysiłku. Dotyczyły one spraw bardzo ważnych. Rozmawialiśmy tak, jak Polacy z sobą powinni rozmawiać. Jak rozmawia Polak z Polakiem. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Na pewno będą potknięcia, na pewno ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Taka jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. Solidarność precz z komuną! Solidarność precz z komuną! Solidarność! Gestapo to Polacy biją chłopców i dziewczyn, choć to ludzie są bez win. Nie milicją, my nie dzieci, taki numer nie przeleci. Niech powtarza siostra brat, niech wiadomość idzie w świat. Polski student nie jest kapą, nie ujarzmi go Gestapo.